Znajdujemy się w Bari. Przepłynęliśmy tutaj promem, statkiem nocnym, ażeby zaoszczędzić na noclegu. Jednakowoż zdziwiliśmy się odrobinę, albowiem nie było gdzie spać. Albowiem nie było gdzie spać, kabiny były strasznie drogie, 25. Normalnie w tych statkach jest coś takiego, że masz takie siedzenia samolotowe, prawda, i prawie nikt tam nie siedzi, więc śmiało możesz się rozłożyć, siedzieć, spać. No i wiadomo, jest cisza, spokój, wstajecie wybudzeni i jest wszystko gicio. A ten statek był jakiś taki dziwny, bo dostęp do tych siedzeń był ekstra płatny, kolejne 8 euro, no proszę Cię, no kolejne 8 euro za siedzenia, na których nawet nie można się położyć, bo jeden obok drugiego mają takie oparcia dla ramion, więc nie można było tam się nawet rozłożyć i oni za to chcą ekstra 8 euro, więc to jest tak, wiesz, na siłę chcieli, żeby płacić za kabinę 25 euro za osobę i to jest kabina taka ekonomiczna, że tam masz tylko kajutę, malutkie łóżeczko, tam nawet drzwi jak otworzysz, to nawet nie wejdziesz, tylko od razu musisz się położyć. Tak więc biedna totalna. Każdy tam mówi, o, tyle pieniędzy w Dubrowniku można zrobić, więc róbmy też ekstra pieniądze na statku. No i tak zrobili. Jedynym miejscem, gdzie można było siedzieć, to był taki bar i restauracja, ale tam też te siedziska były wszystkie takie barowe, a sofy zostały zrobione w ten sposób, że na siłę te właśnie przegródki między siedzeniami zostały tam umieszczone, tylko właśnie po to, żeby zmusić użytkownika do zakupu biletu dodatkowej kajuty, prawda? Sam rejs kosztował 50 euro. No ja rozumiem jeszcze, żeby 50 funtów, no proszę Cię. Jeszcze rozumiem, żeby on kosztował jakieś tam 10 czy 15, to wtedy okej. A oni próbują sobie to podbić cenę tymi kajutami i tak dalej. Ale no 50 funtów za rejs i jeszcze do tego chcą kolejne 50 za kajutę, czy 25, no wtedy cały rejs kosztuje już 75 funtów, no proszę Cię, no. 75? Nawet do 120 do 120 nawet, jak chcecie się porządnie wyspać. Więc to nie to, że nas nie stać, nie? Jesteśmy na budżecie, ale w tym wypadku to było całkowicie po prostu taka mentalność, wiesz, że oni próbują na nas robić sztuczki psychologiczne, no to wiadomo, no kto byłby zadowolony, żeby pchać pieniądze złodziejom do kieszeni, no nie daje się pieniędzy złodziejom, no. Dlatego wyszliśmy z założenia, że trzeba znaleźć jakiś sposób, żeby się kimnąć i znaleźliśmy bardzo mięciutki dywanik koło baru, na którym się rozłożyliśmy, poszliśmy spać, było nawet ciepło, fajnie i ludzie na początku tak przychodzili, się tak patrzyli na nas, co te ludzie tak na podłodze to jest coś nie tak z głową, nie? A później sami się... A inni przechodzili i patrz na tych, śpią na dywanie, na podłodze, ale to jest prom nocny, nie ma gdzie spać, ludzie są zmęczeni, no w końcu oni sami, kurde no, my też musimy się gdzieś położyć i co? Zapłacimy 50 funtów kolejne za kajutę, a tamci co cwaniacy tacy, co? Tamci cwaniacy za darmo śpią, tak? I mają wygodnie? Mają. Ciepło mają? Mają. Wyśpią się? Wyśpią. No i dlatego jak się obudziliśmy, to koło nas pełno ludzi, cała zgraja, wszyscy na podłodze rozłożeni, śpią jak ta lala, proszę bardzo. Niby taki śmieszny pomysł, taki niefajny, taki żałosny, taki budżetowy, ale jak ludzie zobaczyli, że ktoś to robi, to już sami się kładą, bo mówią, ja to pierdola, ja muszę się wyspać, rano mam autobus w Bali, nie będę spać przecież na stojąco, prawda? No i tyle jeśli chodzi o prom, o transport. Niestety nie mamy żadnego wideo, żadnego materiału ani zdjęć, ponieważ nasz operator Daria trochę słabo się czuła, była niedysponowana. A nasz przewodniczący spał jak ulał. A przewodniczący spał i mówi, dobra, no cokolwiek się dzieje, to ja śpię. Zmęczony byłem, nie? Trzeba się wyspać, po to tam... A potem dookoła wszyscy widziałam, że się rozkładali tak jak my. No, ale nie wiedziałeś tego, co było zabawne, jak wszyscy wstali. Wszyscy ci, którzy spali, dokładnie tak jak my, lampili się dosłownie na nas.
bo byliśmy pierwsi. To był taki wyraz szacunku, nie? Oto nasi Dzięki za królowie. twój pomysł, tak. Oto nasi królowie. Oni dali nam rozwiązanie w naszej niekorzystnej sytuacji. Ogólnie polecasz wyprawy tym promem, czy odradzasz? Czy masz jakieś Odradzam, tipy? zdecydowanie odradzam, ze względu na to, że właścicielami są złodzieje, a ja nie lubię pchać pieniędzy złodziejom do kieszeni. Więc jak możecie, to wybierzcie jakiś, nie wiem, jakiś samolot, pociąg, cokolwiek. Samoloty są nawet chyba tańsze. No właśnie samoloty na ostatnią minutę są droższe, ale jeśli z wyprzedzeniem to Tak, można. planujcie swoje wyprawy z wyprzedzeniem, przepraszam, to co powiedziałem w Paryżu. Wtedy możecie dostać i tanie bilety, i tanią akomodację. Znajdujemy się przed zamkiem Castello-Svevo. To tutaj ten zamek został wybudowany już w XIII wieku przez nomadów. W chwili obecnej znajduje się tu Galeria Sztuki. W dzisiejszym miesiącu tematem naszej galerii są papryczki chili. Opowiadane są najróżniejsze posągi i obrazy związane z paprykami, które są bardzo ostre i składany jest im hołd i uwielbienie, tak jak na przykład w USA mamy Dzień Bekonu, tak tutaj się uwielbia papryczki chili, ponieważ są one najsoczystsze właśnie w tym okresie. I w związku z tym postanowiono, że zostanie utworzona wystawa papryk chili. Niewiele można powiedzieć o samym zamku, jeśli chodzi o historię, ponieważ nie ma żadnych tablic informacyjnych w środku. Za jedyne 3 euro można wejść i popatrzeć od środka, jak wygląda. Jedyne? Aż 3. Ale nie dowiemy się, nie dowiemy się, Jesteśmy na bucie. nie dowiemy się niczego o samym zamku. Jest tam kilka też artefaktów w środku, można podziwiać jakieś artefakty starodawne. Z tym, że o samej historii nic się nie dowiecie. Musicie przeczytać jakąś książkę albo coś. Czy jest tutaj też jakieś alternatywne wejście, jak w przypadku City Wars w Dabrowniku? Czy można tutaj wejść bez płacenia 3 euro? No raczej będzie ciężko, ponieważ fortyfikacja jest tak zrobiona, żeby właśnie Płacić 3 euro. żeby nie można się było dostać i nie można było zaatakować zamku łatwo, a tym bardziej, żeby jakiś tam turysta wszedł. No to nie ma bata na to. No dla twojej audiencji na Backpacker Budget, co proponujesz w takiej sytuacji? Po prostu odpuścić sobie, czy warto zainwestować 3 euro? Trudno stwierdzić, skoro sam nie byłem. Myślę, że można sobie odpuścić, zachować te 3 euro na śniadanie, a zdjęcia z wnętrza można popatrzeć sobie, wygooglować. Tak. Nie jest to nic takiego, jak ludzie uważają w opiniach, że to jest takie must see, że trzeba się udać do środka. My byśmy Ale wcale jeżeli- tu nie przyjechali, gdyby nie to, że musieliśmy dojechać do Napoli, prawda? Tak, dokładnie. Port Bari jest jedynie portem i niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jeżeli przejdziemy się uliczkami, to możemy odnieść wrażenie, że dalej jesteśmy w Chorwacji. W niektórych częściach. Inne części są typowo takie włoskie, że tam babcie sobie strugają makaron na drutach, wszędzie są wywieszone prania. To jeszcze mogę wspomnieć, że Włosi są bardzo religijnym narodem, dlatego jako takie relikty przyszłości możemy tu zobaczyć właśnie bazylikę świętego Antoniusza czy kościół świętego Mikołaja. Odrobiłeś lekcję. Odrobiłeś lekcję. Teraz już jest trochę za późno. Ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć, że ten zamek, który był bardzo solidną fortyfikacją, z biegiem czasu został przekształcony na więzienie. Także trzymano więźniów, żeby się nie wydostawali, a nie broniono przed inwazją. Bari to małe miasto. Na pewno jest większe niż Split, ale też dużo mniejsze niż Dubrovnik. No to przejdźmy się w takim razie ulicami, zobaczmy. Przejdziemy się ulicami i zobaczymy, jak wygląda życie codzienne mieszkańców Bari. Idziemy dalej uliczkami tutaj tego naszego małego miasta. Mamy przed sobą jeden z budynków, które przedstawia religijność tego miasta. Mamy tutaj dużo kościółów, bazylików i tego typu budowli, gdzie ludzie mogą się modlić i podziwiać. Mamy tu dosyć mało turystów, ponieważ wciąż znajdujemy się Low w low season? season. Aha. Idziemy szukać truskawek może. Bo już jest czerwiec, nie? Więc dochodzi czerwiec, więc
Powinny być słodkie truskawki. Teraz wszyscy się wysypali, bo nie było tyle ludzi, a teraz nagle Low wszyscy season. wychodzą. Przed nami są typowo włoskie mieszkania, gdzie ludzie wywieszają swoje brudne pranie z samego rana. Ręczniki, żeby korzystać z ładnej pogody, żeby wszystko ładnie wyschło i mieli tu już głowy. Więc ludzie wstają tak o 5, o 4 rano, robią szybkie pranie przez godzinę, wywieszają pranie i wiadomo już, wiesz, zanim wyjdą do pracy, wszystko jest gotowe. Nie bierzemy nic, co nie ma ceny, bo to oznacza, że ludzie chcą więcej niż jest to warte. Chcą się targować i w ogóle... Ale są ceny przecież. No tak, tutaj są. Ale na truskawki nie ma. Mamy przepiękne czereśnie w cenie 3 euro za kilogram. 3 euro za kilogram? Tak. To dużo dosyć wynosi, nie? To dużo, to tyle co wstęp do zamku. No to się zastanów, czereśnie albo wstęp. Zastanówcie się, czy chcecie czereśnie albo wstęp do zamku. Ale wiadomo, nie musicie kupować kilograma, możecie wziąć 20 deko, wtedy to będzie 60 centów. Panie Marcinie, widzę, że pan bardzo lekko podróżuje. Pan tak z Londynu przyjechał, Tak tak? jak przyjechaliśmy z Londynu, tak się trochę zadręczaliśmy pogodą, bo było trochę zimno w Paryżu, w Londynie padało codziennie, było zimno, a teraz idealna pogoda, nie? Na takie spacery. I tak jak dzisiaj mamy na przykład sytuację, gdzie przez cały dzień będziemy chodzić z bagażami, te wszystkie kurtki i polary będą tylko ciążyły, tak więc podjęliśmy, myślę, że słuszną decyzję, a połowę podróży właśnie będziemy podróżować na lekko, na samych majtkach i podkoszulku. Mamy tutaj dużo stoisk. To już jest za 4 euro, ale to jest taki cały bak, nie? To ile więcej? Nie, to jest za kilogram na pewno. 4 euro, No. dosyć dużo. Liczą. Właśnie ze względu na turystów, którzy najwięcej kupują Lepiej do drogich owoców. spożywczaka iść, nie? Tak, Chociaż lepiej pójdą. myślisz, że to są właśnie takie bardziej regionalne? Czy w spożywczaku na przykład mogą być gorszej jakości niż jak na targowisku? Ciężko powiedzieć, można znaleźć w spożywczaku nawet lepszej jakości. Oprócz prania mamy tutaj mnóstwo innych straganów, na przykład z orzechami, z pamiątkami. Nic jednak nie kupujemy ze sobą, bo to tylko jest nadmierny bagaż, to raz, a dwa, wszystko kosztuje, prawda? Więc nam jako pamiątka wystarczy kilka zdjęć zrobionych aparatem. Plus magnesy i pocztówki. Tak. 2 magnesy, 2 pocztówki, tak żeby wysłać rodzinie wiadomo. To co, stać nas na kawę, czy też nie wiemy jeszcze? Zrobimy przerwę na donata, jeżeli... Boże, gałka za 2 euro to jest drożej niż gdziekolwiek. No masakra, nie? To w ogóle ile tam myśmy płacili za gałkę funta, nie? Tak, prawdopodobnie nie będzie nas stać tutaj na lody ani na kawę. Więc jak tylko nam się uda, to Do spożywczaka. znajdziemy jakiś supermarket, kupimy jakąś kapustę kiszoną, pasztet z bułką i... No bo pasztet jest całkiem zdrowy, jak się położy dużo cebuli, nie? To zabija wszystkie bakterie. Trzeba sobie jakoś radzić. No właśnie, jako kolejna taka rada. Jedzcie dużo pasztetu. Jeżeli podróżujecie po Europie i jesteście Europejczykami, to weźcie ze sobą jakiś nóż, bo jest przydatny, żeby pokroić chleb, pokroić cebulę, cokolwiek. A my nic nie mamy, więc wszystko robimy palcami i dlatego też nie kupujemy cebuli, bo
cebulę trochę trudno pokroić palcami. Ale zawsze można ugryźć, nie? Tak wiesz, jesz kanapkę z pasztetem i przegryziesz cebulą. To też jest całkiem zdrowe. Nie przeszliśmy daleko, a już znajdujemy się koło kolejnej bazyliki. To jest właśnie Bazylika Świętego Mikołaja. To tutaj co roku rozdaje się prezenty dzieciom, które były grzeczne. I tak, musimy dotrzeć do... Tam jest jakaś wysoka wieża, to może tam znajdziemy jakąś kawę czy coś. Na wieży? Tak. O, a tam jest pomnik jeszcze Świętego Mikołaja, można pokazać. Tak wyglądał prawdziwy Święty Mikołaj. A serio? Tak, On wygląda jak papież. on ma strój Mikołaja, taki, bo on był też święty. On tak właśnie chodził. Jeżeli nie wiecie, skąd się wzięła ta tradycja, że Mikołaj się ubiera na czerwono i w takim płaszczu i w ogóle, to wiecie, że ten czerwony strój to jest taki strój taki kościelny, a po prostu to przerobiono na taki czerwony płaszcz z tego względu, że w zimę jest zimno i po prostu chciano ubrać w Mikołaja ciepło. Ludzie ciężko pracują, dostarczają na swoich skuterkach, samochodzikach nowe dostawy warzyw i owoców dla turystów lokalnych, bo tutaj też się bardzo dużo się warzyw je. Nie jest to kraj amerykański, gdzie wszystko się opiera Dieta śródziemnomorska. na frytkach i hamburgerach i rybie z frytkami. Tak więc warzywa jest to coś tutaj codziennego. Idziemy eksplorować dalej, ale nie wiem za bardzo w którą stronę. Musimy się chyba wrócić, bo tam jest Woda. woda. Wersja backpacking tutaj kanapkowa. Zamiast żywić się w jakichś tam wypasionych restauracjach, robimy bardzo tanią, budżetową kanapkę. Wypasioną. W składzie bagietka. Nie umywa się do tej ze Francji, aczkolwiek jest również świeża, mięciutka i taka jak w Polsce. Na to kładziemy jedną porówno Nie, tu, o. jeden pasztet na łebka. Jeden pasztet dajemy. Bardzo też jest dużo tego pasztetu, ładnie jest wysmarowany. No i tak, żeby nie było smutno pasztetowi, to jeszcze do tego kawałek salami, tutaj tradycyjna receptura od 1690 roku ze smakiem chili. Dobrze i tanio, można zjeść budżetowo. Nie wiedzieliśmy o tym, że tutaj jest szlak turystyczny. Teraz tu nikogo nie ma, ale Niemcy czy Azjaci, gdy przechodzili tą trasą, to patrzyli się na nas i śmiali, niczym bylibyśmy jacyś tam, no może nie bezdomni, ale jest to trochę takie nietypowe, prawda, że idziesz z wszystkimi plecakami, na przykład tutaj trzymasz sobie jajka w bocznej kieszeni, ci dają i po prostu idziesz do sklepu i robisz sobie kanapkę w parku. No to jest coś dla nich, czego oni jeszcze nie widzieli, dlatego my też edukujemy ludzi. Dziękuję za uwagę i z pozdrowieniami dla pani Małgorzaty oczywiście. Cześć mamo.